Cześć, witam Was na kanale Smart Test. W dzisiejszym odcinku kolejny Android Box, czyli urządzenie, za pomocą którego rozbudujecie możliwości Waszego starszego telewizora o funkcję Smart TV. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Google TV oraz posiada wszystkie certyfikacje do Netflixa i do innych aplikacji VOD, dzięki czemu właśnie świetnie nadaje się do oglądania telewizji online. Na początek, jak zwykle, kilka słów na temat samego zestawu, a w zestawie, jak widzicie, pilot zdalnego sterowania, nasz Android Box, mamy przewód HDMI w zestawie, baterię do pilota oraz zasilacz do tego urządzenia. No i teraz, jeżeli chodzi o samego boxa, jak widzicie, jest to taka nieduża kostka o wymiarach mniej więcej 10 na 10 cm. W całości wykonana z tworzywa, od spodu podgumowane nóżki, od góry mamy tutaj diodę LED informującą nas o pracy urządzenia. Na froncie tutaj nie ma żadnych elementów. Po lewej stronie urządzenia mamy jedno złącze USB, jest to zwykłe USB 2.0. Z drugiej strony jest pusto, no i pozostałe złącza na tylnej krawędzi urządzenia. I tutaj, jak widzicie, mamy wejście zasilania 12V 1A, to jest właśnie ten zasilacz, wejście sieciowe LAN do podłączenia internetu, wyjście HDMI oraz wyjście optyczne SPDIF. Oczywiście sam box posiada też budowane Wi-Fi pracujące w paśmie zarówno 2.4 jak też 5 GHz. Teraz jeżeli chodzi o pilota zdalnego sterowania, pilot oczywiście jest pilotem Bluetooth wyposażonym w mikrofon, w obsługę oczywiście asystenta Google i pilot, który ma dedykowane przyciski, jak widzicie, do takich najważniejszych aplikacji VOD jak YouTube, Netflix, Prime Video czy też Disney+. Przyciski są zaprogramowane na stałe i nie możemy ich przepisywać pod inne aplikacje. Przyciski do sterowania, tutaj ten joystick główny do zarządzania, przyciski delikatnie klikające. Myślę, że obsługa boxa za pomocą tego pilota będzie bardzo wygodna. Ok, w takim razie teraz podłączę tego boxa do telewizora, no i zapoznamy się z jego funkcjami. No i jak widzicie, box został już podłączony do telewizora. Jeżeli chodzi o sam sposób podłączenia, no to zobaczcie, podłączamy sobie przewód HDMI, przewód zasilania. No i jeżeli byśmy chcieli korzystać z internetu przewodowego, no to jeszcze podłączamy sobie internet i ewentualnie na wyjściu optycznym możemy podłączyć jakiś zestaw kina domowego. Tak więc samo podłączenie, jak widzicie, jest banalnie proste. Natomiast teraz, jeżeli chodzi o obsługę i konfigurację tego boxa. Ja mam, jak widzicie, już tego boxa uruchomionego, natomiast jeżeli pierwszy raz będziecie go podłączali do tutaj telewizora, to oczywiście tak jak w telefonie czy też tablecie, musicie go skonfigurować, czyli połączyć go z Waszą siecią Wi-Fi, wpisać adres do Waszej sieci Wi-Fi, czy też wpisać Wasz adres mailowy, Wasze konto w Google i następnie już właśnie będziecie mogli z tego boxa korzystać. Jeżeli ktoś ma z tym problemy, to już niedługo na kanale będzie osobna recenzja pokazująca właśnie, jak podłączyć urządzenia typu Android Box do Waszych telewizorów. Tak więc zachęcam do subskrypcji kanału, tak żebyście tej recenzji sobie nie przegapili. Ok, teraz jeżeli chodzi o samą obsługę urządzenia. Oczywiście boxa obsługujemy z poziomu pilota zdalnego sterowania. Tak jak wspominałem, pilot jest pilotem Bluetooth, czyli nie musimy nim celować w urządzenie. Może być schowane gdzieś w szafce, gdzieś za telewizorem, nie będzie problemu z obsługą. No i teraz, jak widzicie, ten układ, panel tutaj główny, to jest panel właśnie systemu Google TV, który już kilka razy mieliście okazję zobaczyć na moim kanale. Podobny układ panelu będziecie mogli zobaczyć praktycznie we wszystkich telewizorach z funkcją Smart TV opartych o system Google TV, który staje się obecnie najpopularniejszym systemem. Ok, zanim sobie przejdziemy tutaj do tych poszczególnych aplikacji, to może wejdźmy sobie jeszcze do ustawień. Ustawienia, tak jak w każdym telefonie, tablecie opartym o system Google, czyli mamy tutaj ten główny panel do ustawień, no i też tutaj rozwinięcie poszczególnych ustawień.
na przykład ustawienia odnośnie obrazu, mamy funkcję HDMI-C, którą możemy włączyć lub też wyłączyć i też zarządzać dźwiękiem poprzez funkcję HDMI-C. Tutaj jakoś dużo ustawień nie ma, więc to są jedyne możliwości, czyli włączenie i wyłączenie tej funkcji. Zaawansowane ustawienia wyświetlacza, tutaj możemy sobie na przykład ustawić format zakresu dynamicznych kolorów SDR, możemy wybrać rozdzielczość naszego telewizora. Box obsługuje oczywiście rozdzielczości 4K. I też jeżeli chodzi o ustawienia dźwięku, tutaj Wam jeszcze pokażę, mogą być automatyczne, mogą być wyłączone i może być też pass-through, więc jest tutaj ta pełna obsługa, jeżeli chodzi o ścieżki dźwiękowe. Oczywiście tutaj ustawienia sieci, konta logowania, tego Wam nie będę pokazywał, aplikacje, to jest wszystko dokładnie tak jak w Waszych telefonach, natomiast chciałem tutaj na chwileczkę jeszcze przejść do systemu i informacje o systemie. Zobaczcie, nazwa urządzenia 4K Google TV Box. Mamy możliwość zrobienia aktualizacji systemu, jeżeli taka aktualizacja się pojawi bezpośrednio z urządzenia. No i chciałem Wam pokazać wersję systemu operacyjnego, jest to Android TV w wersji 11 z poziomem zabezpieczeń z 5 listopada 2022. Teraz może sobie już przejdźmy do tego naszego głównego panelu. Zobaczcie, tutaj są te trzy podstawowe zakładki. Główna dom, gdzie widzimy nasze aplikacje, które mamy zainstalowane oraz propozycje właśnie z tych aplikacji, na przykład z Prime Video, czy też z Apple TV, czy też z Kanał Plus i tak dalej. Czyli możemy sobie tutaj zobaczyć, co jest aktualnie popularne na danej platformie i bardzo łatwo na przykład z takiej pozycji sobie już uruchamiać takie materiały wideo. Druga zakładka, tutaj od góry, zobaczmy, to są aplikacje. I tutaj oprócz naszych aplikacji zainstalowanych obecnie w urządzeniu, mamy możliwość instalowania dodatkowych aplikacji ze sklepu Google Play. Ten sklep wygląda nieco inaczej niż w Waszych telefonach czy tabletach. Są to aplikacje, które są przystosowane właśnie do obsługi takim pilotem zdalnego sterowania. Więc nie ma tutaj wszystkich aplikacji, które znacie z telefonów, natomiast są tylko takie aplikacje, które będziecie mogli bezproblemowo obsługiwać takim pilotem zdalnego sterowania bez konieczności dokupywania jakiejś klawiatury czy też myszy zewnętrznych. No i teraz zobaczcie, w tym miejscu są podział na kategorie i na przykład wchodząc w rozrywkę, mamy większość bardzo popularnych aplikacji VOD, czyli na przykład Disney+, CDA, HBO Max, Sky Showtime i tak dalej. Myślę, że każdy znajdzie tutaj aplikację, która będzie mu odpowiadała. Praktycznie wszystkie aplikacje pod wszystkie platformy są dostępne i możemy sobie je do takiego boxa doinstalować i z takiej aplikacji później bardzo szybko korzystać. Muzyka, dźwięk, czyli znowu aplikacje typu Spotify, Radia FM i tak dalej. Możemy oczywiście jakieś tu edytory wideo sobie doinstalowywać, dzięki którym będziemy na przykład mogli odtwarzać materiały z naszych dysków zewnętrznych, z pendrive'ów, również w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę, czyli tej bardzo dobrej jakości. Z popularnych aplikacji jeszcze jest aplikacja WP Pilot, aplikacja Kodik, o którą też często pytacie, WLC Player i tak dalej. Oprócz tych aplikacji, które Wam pokazywałem, możemy oczywiście na tym boxie zainstalować sobie jakieś gry wideo i korzystać z tego boxa jako takiej mini konsoli do gier, pozwalającej właśnie uruchomić gry na dużym ekranie Waszego telewizora. Oczywiście, żeby ta grywalność była na odpowiednim poziomie, no to polecam tutaj sobie na przykład sparować tego boxa z jakimś padem od tutaj PlayStation, czy też od Xboxa, czy jakiegoś pada uniwersalnego sobie dokupić do takiego boxa. Takie pady też na moim kanale możecie zobaczyć, recenzje takich padów, więc też zachęcam do zapoznania się i wówczas w bardzo komfortowy sposób sobie prowadzić taką rozgrywkę wideo na dużym ekranie Waszego telewizora. Ok, tyle odnośnie tych aplikacji. Teraz chciałem, żebyśmy sobie przeszli do specyfikacji technicznej tego boxa. Ja sobie tutaj doinstalowałem na przykład AIDA64, aplikację, która pokazuje specyfikację techniczną, parametry urządzenia. No i jak widzicie, na pokładzie 2 GB pamięci RAM, mamy aż 16 GB pamięci wbudowanej na nasze dane. Ja sobie to już kilka aplikacji różnych poinstalowałem, do tego też zostało mi tylko 9 GB tej pamięci, natomiast cały box ma jej aż 16.
Box pracuje pod kontrolą procesora AM Logic i jeżeli chodzi o ten procesor, jest to procesor czterordzeniowy Cortex A35 taktowany zegarem 2004 MHz. Tak więc jeżeli chodzi o wydajność tego boxa, to na dzień dzisiejszy jest to naprawdę topowy box pozwalający nam na komfortowe korzystanie z wszystkich funkcji Smart TV, z aplikacji VOD oraz z gier wideo. Jeżeli chodzi o grafikę, grafika Mali G31 w tym urządzeniu. Ok, to może teraz sobie przejdźmy do certyfikacji, bo to też może Was interesować, czyli aplikacja DRM Info. I teraz zobaczcie, jeżeli chodzi tutaj o takie najważniejsze informacje, to przede wszystkim interesuje nas zakładka tutaj Google Why Devin i zobaczcie, vendor Google i poziom zabezpieczeń L1, czyli ten najwyższy poziom pozwalający w pełni korzystać z wszystkich aplikacji VOD w najwyższej rozdzielczości. Mamy certyfikację osobną dla Netflixa oraz certyfikację Google. Ok, to teraz tak przejdę do naszych aplikacji i zaczniemy może od HBO Max. Zobaczcie, jak ta aplikacja wygląda, jak wygląda jej obsługa. Oczywiście strona główna, zarządzanie, jak widzicie, pilotem zdalnego sterowania. Bardzo wygodne, bardzo komfortowe. Możemy w prosty sposób sobie uruchamiać, wyszukiwać jakieś tutaj pozycje programowe. Jeżeli chodzi o na przykład odtwarzanie materiałów, no to zobaczmy, wchodzimy na jakiś tutaj materiał, wideo, jakiś serial. Mamy podział na sezony, na odcinki. Wybierając dany odcinek, możemy sobie bardzo łatwo taki materiał odtworzyć na naszym telewizorze. Jak widzicie, wszystko bardzo szybko, płynnie działa. Zarządzanie samym odtwarzaniem też tutaj z pilota zdalnego sterowania. Pasek postępu, po którym możemy się tutaj poruszać, czyli przewijać materiał do przodu, do tyłu, tutaj z różną prędkością. Maksymalnie jest to tutaj razy 4. Zatrzymujemy, odtwarzamy w wybranym momencie. Oczywiście mamy możliwość tutaj na tym dolnym pasku wybrać sobie zarządzanie na przykład dźwiękiem, gdzie wybieramy ścieżki dźwiękowe. Możemy też włączyć, wyłączyć napisy w dowolnym tutaj języku, tutaj akurat w polskim czy też angielskim. Czyli jak widzicie, sterowanie, zarządzanie, odtwarzanie materiałów na jak najlepszym poziomie. Podobnie to wygląda, jeżeli chodzi o aplikację Disney+. Również mamy tutaj wszystkie materiały, filmy, seriale, propozycje poukładane. Również bardzo łatwo sterujemy, przechodzimy za pomocą kursora po poszczególnych tutaj pozycjach programowych. Wybierając pozycję, klikamy OK na pilocie, uruchamia nam się okno. Tutaj również, jak widzicie, są sezony, są odcinki, które możemy sobie wybierać. Są też pełne opisy tych poszczególnych pozycji programowych. No i klikając tutaj wybrany odcinek, możemy go bardzo szybko sobie również uruchomić na naszym telewizorze. Jeżeli chodzi o zarządzanie w aplikacji Disney+, to również pasek postępu. Również możemy tutaj przechodzić do przodu, do tyłu, poruszać się po tej osi czasu. Również mamy też możliwość zarządzania ścieżką dźwiękową oraz zarządzania napisami. To wszystko możemy sobie tutaj, jak widzicie, w bardzo prosty sposób wybierać, no i odtwarzać, zatrzymywać materiał w wybranej pozycji. Kolejna aplikacja to jest oczywiście aplikacja Netflix. Ja akurat na chwilę obecną nie mam konta na Netflixie, natomiast jak widzicie, też bez problemu aplikacja się uruchamia, a ponieważ mamy wszystkie certyfikaty, to nie będziecie mieć tutaj żadnych problemów z jej obsługą i też jej działaniem. Do aplikacji YouTube sobie za chwileczkę przejdziemy. Aplikacja Prime Video również działa bardzo podobnie. Chciałem natomiast pokazać Wam aplikację Player, bo o to często pytacie, czy działa Player w tego typu boxach, jak działa. Więc może sobie tą aplikację tutaj na szybko uruchomimy. Co prawda bez tutaj jakiegoś płatnego konta, ale zobaczcie, aplikacja nam się szybko uruchamia. Mamy dostęp do wszystkich materiałów i też jeżeli chodzi o obsługę tej aplikacji, to jak widzicie, jest to bardzo proste. Również możemy sobie tutaj dowolne materiały wybierać z tej listy, uruchamiać i oglądać już na naszym telewizorze. Również pasek postępu, tutaj też możemy się po tej osi czasu poruszać. Możemy sobie tutaj uruchamiać materiał od wybranego miejsca
Jak widzicie, bardzo szybko to wszystko się nam tutaj ładuje. Mamy też dostęp do ustawień, gdzie możemy na przykład włączyć, wyłączyć napisy lub też zmienić jakość wyświetlanego obrazu. Tutaj w tym przypadku akurat maksymalna to jest 1080p, ale tak jak pamiętacie, obsługa do 4K 60 klatek na sekundę. Ok, to teraz może sobie przejdźmy do jakości wyświetlanego obrazu. Może skorzystamy z aplikacji YouTube i zobaczcie, aplikacja tutaj wygląda tak jak w większości telewizorów. Również bardzo łatwe sterowanie, wyszukiwanie materiałów wideo. Jeżeli chodzi właśnie o to wyszukiwanie, mamy tutaj wyszukiwarkę i możemy wyszukiwać na dwa sposoby. Albo wpisując tutaj sobie ręcznie tytuł wyszukiwanej pozycji, lub możemy wyszukiwać tytuły głosowo za pomocą asystenta Google. Czyli zobaczcie, przytrzymujemy sobie przycisk asystenta, SK, muzyka. I teraz zobaczcie, wyszukałem sobie głosowo radio SK, tutaj jakieś hity na czasie i też inne pozycje związane z SK. Tak więc jak widzicie, bardzo łatwe wyszukiwanie z pozycji pilota głosowego. Oczywiście za pomocą asystenta Google możemy uruchomić sobie dowolną aplikację właśnie też głosowo, zamiast tych przycisków sterujących lub też wyboru aplikacji z listy, więc to też Wam będzie działało. Więc teraz może sobie wyszukajmy jakieś, niech będzie 4K demo. Zobaczymy sobie tu jakieś materiały, może jakaś Sony Bravia. I teraz zobaczcie, materiał nam się od razu uruchamia. Klikamy OK. Mamy również oczywiście pasek postępu, tą oś czasu. Zobaczmy może na rozdzielczości, jaką możemy sobie wybrać. Maksymalnie może być to oczywiście 4K 60 klatek na sekundę, więc taką rozdzielczość sobie wybierzmy i ustawmy sobie jeszcze statystyki dla nerdów, żeby można było podglądnąć nieco więcej informacji. Teraz jak widzicie, rozdzielczość wyświetlana to jest właśnie 4K przy 60 klatkach na sekundę. Tutaj mamy bardzo dobrą, płynną jakość obrazu. Jak widzicie, świetne odzorowanie też kolorów, pełną płynność. Tak więc w 4K przy 60 klatkach na sekundę ten box radzi sobie, jak widzicie, i świetnie. I może jeszcze Wam pokażę tutaj jedną ważną rzecz, a mianowicie obsługę kodeka AV1, ponieważ coraz więcej materiałów jest kodowanych tym kodekiem. Więc teraz sobie może wybierzmy jakiś tutaj materiał. I teraz zobaczcie, mamy rozdzielczość 4K, tutaj tylko 24 klatki na sekundę, co prawda, ale to, co nas teraz interesuje, to jest kodek AV1, czyli ten materiał jest kodowany kodekiem AV1 i jak widzicie, box świetnie radzi sobie z jego obsługą. Obraz jest świetnej jakości, pełna płynność, nie ma najmniejszych problemów z dekodowaniem, z wyświetlaniem tego obrazu. No dobrze, i na koniec jeszcze dużo osób pyta, czy jest możliwość tutaj zainstalowania jakiejś przeglądarki internetowej. Oczywiście takie możliwości są, natomiast nie są to takie przeglądarki, jakie znacie z Waszych telefonów czy tabletów. Są to przeglądarki typu na przykład TV Browser, czy też tutaj na przykład Puffin i tak dalej. Są to takie dość proste przeglądarki, natomiast przeglądarki, które dość łatwo możemy obsługiwać za pomocą takiego pilota zdalnego sterowania. I tutaj oczywiście poruszamy się już kursorem, wyszukujemy interesujące nas strony wideo. Tutaj możemy oczywiście sobie wyszukiwać takie strony, na przykład wp.pl. Ustawmy sobie i zobaczcie. Mamy tutaj wyszukiwanie, wybieramy sobie taką stronę, najeżdżamy kursorem, uruchamiamy. No i jak widzicie, strona jest w pełni czytelna. Możemy sobie te materiały wszystkie odtwarzać, przeglądać. Tak więc jak najbardziej jest możliwość korzystania z takiej przeglądarki internetowej. Natomiast pamiętajcie, że nie są to takie przeglądarki, jakie znacie z telefonów czy tabletów. Ok, i to by było tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję boxa Strong pracującego pod systemem Google TV. Jak widzicie, urządzenie jest dobrze wykonane. Mamy tutaj ten certyfikowany system Google TV, bardzo łatwą obsługę, bardzo szybkie działanie samego urządzenia, 2 GB pamięci RAM, szybki 4-rdzeniowy procesor, 16 GB pamięci wbudowanej. Mamy wyjście też optyczne dla systemu audio, możliwość podłączenia internetu albo przewodowo, albo też po Wi-Fi, Wi-Fi w paśmie 2,4 i 5 GHz. Wszystkie aplikacje VOD bez problemu jesteście w stanie zainstalować.
Wszystkie działają, jak widzieliście, bardzo dobrze, z prostą obsługą i z bardzo dobrą jakością wyświetlanego obrazu. Mamy certyfikację dla Netflixa, certyfikację dla Google TV i również, jak mieliście okazję zobaczyć, Box obsługuje też kodeka AV1, czyli materiały w YouTube kodowane już tym kodekiem też bez problemu będą Wam się wyświetlały i to oczywiście wszystko w najwyższej rozdzielczościach 4K przy 60 klatkach na sekundę. Ok, z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału. Zachęcam też do dzielenia się w komentarzach Waszymi spostrzeżeniami odnośnie tego urządzenia. Jeżeli byście chcieli, żeby coś dla Was sprawdzić w tym urządzeniu, to jeszcze przez kilka dni będę miał taką możliwość, więc piszcie w komentarzach. Ja się z Wami już żegnam i do zobaczenia przy okazji kolejnych recenzji na kanale Smart Test. Cześć!